I jeżeli szukasz programu do modelowania 3D, który daje więcej możliwości niż Tinkercad, jest mniej zasobożerny i tańszy niż Fusion lub też łatwiejszy niż Blender, to jesteś w dobrym miejscu. Przedstawię Ci kilka przykładowych funkcji programu Plasticity. Kiedyś sam byłem w tym miejscu, w którym Ty jesteś teraz i brakowało mi takiego filmu, więc robię go teraz. Zapraszam. Na przykładzie kilku prostych kształtów, elementów pokażę Wam najczęściej wykorzystywane funkcje. Po uruchomieniu programu wita nas taka kostka, którą ja zwykle usuwam. Mamy widok na siatkę. Ten rozmiar startowy siatki można ustawić. Ja tu mam 60 na 60 cm. Potrzebowałem kiedyś zrobić napis taki, żeby mieć pogląd, więc tak zostało. Klikając tutaj na ten bok kostki ustawiam się na widok z boku. No i rysuję prostokąt. Nie muszę trafić dokładnie z rozmiarem, bo Plasticity daje możliwość wpisania wymiaru takiego dokładnego. Klawiszem tabulacji przełączam się pomiędzy dwoma bokami. No i ustawię tutaj wysokość 50 i długość 80 mm. Enter, zatwierdzam. Mogę teraz dorysować okrąg. Mogę go zacząć z tej strony, ale Plasticity bardzo fajnie podpowiada tutaj środek odcinka, z czego skorzystam. O. Nożyczki, funkcja trim. Możemy wyciąć zbędne krzywe. No i mamy. Teraz mogę wyciągnąć płaszczyznę. Wyciągam ją na 120 mm. OK. Teraz zrobimy jeszcze otwór. I znów klawisz tabulacji ustawię 25 mm. I wyciągam. Mogę w tę stronę, jeżeli chciałbym jakiś stworzeń, lub też w tę stronę i korzystam z funkcji, którą wytnę od razu otwór. Czyli zaznaczam element docelowy, którym chcę to wyciąć. OK. No i już mamy. Następnie chciałbym zrobić z tego uchwyt. Takie U. Żeby to zrobić, ustawiam się teraz na widok od góry i rysując odcinki, tutaj 15 mm, i zrobimy też 15 mm. Dzięki temu grubość tego elementu tutaj będzie właśnie 15 mm. To samo z drugiej strony. 15 i 15. Teraz prostokąt. Zaczynam od końca tego odcinka. No i żeby nie musieć celować tutaj w tym miejscu, łapię tutaj za koniec tego odcinka, naciskam raz Shift, dzięki czemu pokazują się tutaj dodatkowe prowadnice i zatwierdzam. Teraz, podobnie jak z tym otworem, zaznaczam płaszczyznę, wyciągam w dół, zaznaczam element, z którym chcę to przeciąć. OK. I mamy.
Ten prostokąt mogę usunąć, już mi jest niepotrzebny. Teraz zrobimy jeszcze tutaj otwór. Też ze środka. Tabulacja 30 mm. Ale tym razem wyciągniemy sobie na 25 mm. Teraz zrobimy w drugą stronę. Mm. Oj, tabulacja 15 i zrobimy otwór. I teraz trzeba pamiętać, że tu mamy dwa oddzielne elementy, bo nie są jeszcze złączone, więc żeby się przeciąć, trzeba zaznaczyć ten i z shiftem również ten. OK. I mamy otwór. Teraz złączymy element w jedną całość. Zaznaczam wszystko w jedną całość. Escape'em wychodzę z proponowanej funkcji wyciągnięcia. Naciskam Q. I tutaj wybieram funkcję Union, czyli scalanie. I teraz mam wszystko jako jeden element. Usunę narysowane niektóre płaszczyzny. No i mogę zrobić na przykład zaokrąglenie. Z shiftem zaznaczając te dwie krawędzie mamy możliwość albo zaokrąglenia, albo takiego ścięcia. No ja wybiorę zaokrąglenie. Jeżeli byłaby konieczność przesunięcia tego otworu, nie ma problemu. Możemy to zrobić zaznaczając powierzchnię wewnętrzną i z shiftem zewnętrzną. Naciskamy przycisk G, co nam uruchamia funkcję przenoszenia i możemy ten otwór przeciągnąć w miejsce, w które chcemy. I zatwierdzam OK. Możemy również zmienić średnicę tego otworu. Zaznaczam powierzchnię. Naciskam klawisz równości i zmieniam średnicę na przykład na 12 mm. Plasticity daje nam taką możliwość. Możemy również zaokrąglić te krawędzie. Innymi ciekawymi funkcjami są Rectangular Array i Radial Array. Na czym to polega? Już mówię. Zrobimy sobie prostokąt i ta pierwsza funkcja pozwala na powielenie tego prostokąta w kilku, tutaj w dowolnym w sumie kierunku, ale możemy to zrobić na przykład 8, ja tu zmienię 6 na 3 i dzięki temu możemy sobie stworzyć taką matrycę kształtów w dowolnym kierunku, tak jak chcemy. Mogą się nakładać, mogą się nie nakładać. No, zostawię to tak.
Zastosowanie tej drugiej funkcji pokażę na przykładzie takim bardziej namacalnym. Rysuję walec o średnicy 45 mm. Wyciągam go. No tak, na oko tym razem. Teraz na górnej części rysuję okrąg, niech będzie 8 mm. Mając zaznaczoną tą krzywą, wykorzystuję funkcję. Tutaj oczywiście mogę sobie zmienić ilość powtórzeń. Zostawię 6 wokół tego środkowego punktu i mam coś takiego. Zaznaczam z Shiftem powierzchnię i podpowiada mi się już funkcja Extrude, czyli wyciągnięcie. Wyciągam go tutaj na dół, poza bęben. Korzystam znowu z funkcji wycinania. Zaznaczam ten bęben, z którego chcę wyciąć te otwory. OK. I już mam to gotowe. Zaznaczam te płaszczyzny, wyłączam ich widoczność i mam coś takiego. Teraz znowu na tej płaszczyźnie rysuję okrąg, a tym razem 6 mm. Zaznaczam i robimy wyciągnięcie tak gdzieś mniej więcej tutaj. Zaznaczam. I robię tutaj zaokrąglenie. Mając zaznaczony tak ten element, znowu go powielam wokół centralnego punktu i zaznaczam OK. Następnie, korzystając z funkcji wycinania, tutaj już muszę zaznaczyć, który element mam zostawić, którymi chcę wycinać. Tu mam jeszcze ten, reszta domyślnie zaznaczona. OK. I mamy taki bębenek. Jest jeszcze jedna ciekawa funkcja. Zrobimy to już na oko. Taki element, zaznaczając dwie krawędzie, możemy tutaj dać zaokrąglenie full, czyli z pełnym takim zaokrągleniem. OK. No i zrobimy jeszcze otwór. Też jakikolwiek. Przecięcie z tym. I mam element. Teraz mogę go skopiować. Shift D. I on jest skopiowany. Mogę go przesunąć jak chcę, gdzie chcę, do góry, w bok. No dobrze. A on jest tutaj. Prawym przyciskiem myszy zatwierdzam i teraz R obracam. Obrócę go zupełnie dowolnie. Tak, jeszcze raz odsunę go troszkę dalej.
No i mam takie dwa elementy. Teraz zaznaczam z Shiftem dwie powierzchnie. Tu jest ta zaznaczona na żółto i ta na żółto. Nie robię offset face, tylko L, loft i dzięki temu mam połączenie tych dwóch płaszczyzn. Tutaj można sobie parametrami zmieniać kształt tego połączenia, albo taki prosty, albo bardziej taki zaokrąglony. OK. I mamy taki oto element. Możemy go sobie zaznaczyć. Q. No, tu czasami się podpowiadają różne funkcje. Q, union. Mam zaznaczone. I już jest ten element jako całość. Chciałem Wam jeszcze pokazać tutaj kwestie związane z zaznaczaniem elementów, bo ja cały czas pracuję tutaj na tych trzech typach zaznaczonych cały czas, a są do wyboru 4. Zaznaczanie punktów, linii, krzywych, płaszczyzn i całych elementów. W takim trybie najpierw zaznaczamy cały element, a potem albo powierzchnię, albo którąś krawędź. No, punkty nie są tutaj teraz wybrane. Żeby zaznaczyć coś konkretnego, możemy się przełączyć na widok, znaczy na ten tryb zaznaczania, tak żeby zaznaczać to, co chcemy. Teraz ja zaznaczyłem ten bębenek, no to mi się zaznaczył cały, tak? A ja chcę na przykład tylko krawędzie, więc zaznaczam, wybieram te zaznaczanie krawędzi i teraz mam zaznaczone właśnie te krawędzie. Możemy zrobić to jeszcze inaczej. O. Widać, że one są zaznaczone. Natomiast to, co chciałem Wam jeszcze pokazać, to dwie metody zaznaczania. I tutaj spróbujemy zaokrąglić jeszcze te krawędzie, natomiast nie mogę tego zrobić tak za jednym zaznaczeniem, bo zaznaczają mi się też tutaj te otwory. No i ja tutaj, chcąc teraz cokolwiek z tym zrobić, no to mając zaznaczone te otwory, no to te zaokrąglenia czy też ścięcia, one się zastosowują też do nich. Są dwie metody zaznaczania. Zaznaczanie z lewej strony w prawą i zaznaczanie z prawej strony w lewą. Jak widzicie, zaznaczając w jedną lub w drugą, zmienia się też kolor zaznaczenia. O co chodzi? Zaznaczając z lewej strony w prawą, zaznaczają się te elementy, które są w całości w tym polu. Czyli w miarę rozszerzania tego obszaru, jak już na przykład ten otwór cały znajdzie się już w tym zielonym prostokącie, to on jest zaznaczony. Natomiast zaznaczając z prawej strony w lewo, wystarczy, że tylko część danego elementu, krzywej, powierzchni, bo to ma zastosowanie do wszystkiego, do tego, co zaznaczymy. Jeżeli tylko część znajdzie się w tym zaznaczeniu, to już jest zaznaczone. Czyli teraz tak, chcąc zaznaczyć tylko te wcięcia, no nie mogę zrobić tak, bo tu mi się nic nie zaznaczy, a jak zrobię tak, to mi się zaznaczają też te krawędzie otworów, więc zaznaczam to z prawej strony w lewo. I tutaj już najeżdżając na te wszystkie wcięcia, zaznacza mi się to, co chcę. Oczywiście muszę uważać na sąsiednie elementy, więc zrobię to jeszcze raz tak.
z prawej strony w lewo. OK. I teraz możemy zrobić zaokrąglenie takie, jakie chcemy i tego, co chcemy. Podobnie jest na przykład z płaszczyznami. Tu mi się długo nic nie zaznacza, dopiero tutaj widać kolejne, jak już się znajdują w tym zielonym kwadracie, czy prostokącie, to kolejne płaszczyzny mi się zaznaczają. A robiąc to z drugiej strony, to wystarczy, że dotknę płaszczyznę i ona już jest zaznaczona. To samo z elementami. Czyli tu nic, dopiero teraz mi się zaznaczył jeden, drugi, trzeci. A robiąc to od prawej strony w lewo, wystarczy, że ja dotknę tylko element i on już jest zaznaczony. To jest bardzo przydatna funkcja. Ratuje sytuację w wielu momentach. Plasticity daje nam możliwość tworzenia kształtów powstałych w wyniku obrotu krzywych wokół choćby osi. Jak to zrobić? W tym celu ustawiam się w widoku od boku, i rysuję kształt. Taki. Teraz, mając zaznaczony ten szkic, funkcją Revolve obracam go o 360 stopni wokół osi Z. Oczywiście można ten obrót sobie tutaj ustawić, trochę mniej stopni, jeżeli nie chcemy pełnego obrotu. Prawym przyciskiem myszy zatwierdzam. I mamy tutaj taką ściankę. Żeby zrobić z tego jakiś taki pełniejszy obiekt, używamy funkcji Thicken a Sheet. I tutaj możemy pogrubić te ścianki. Oczywiście w dalszym ciągu Plasticity daje nam możliwość modyfikacji tego, co zrobiliśmy wcześniej, czyli na przykład możemy trochę rozszerzyć nasz bębenek funkcją Offset Face, czy też na przykład, jeżeli potrzebujemy zmienić rozstaw tego uchwytu, zaznaczam obie ścianki z Shiftem G i możemy ten rozstaw zmienić dowolnie, czy też tutaj o taką wartość, jaka jest nam potrzebna, czyli na przykład przesunięcie o 25 mm. Również w dalszym ciągu możemy zmienić położenie tego otworu. Tak samo G przeciągam sobie w bok i na dół, tak żeby było bardziej na środku. Oczywiście mogę też zmienić wysokość. A jakże? Na tym polega właśnie łatwość używania Plasticity. Z jednej strony pełna dowolność, z drugiej strony wymiarowanie. To jest coś, czego szukałem i polecam ten program po prostu, bo po chwili wdrożenia bardzo przyjemnie się w nim tworzy wszystkie modele. Jeżeli spodobało Ci się, zostaw łapkę w górę, zostaw obserwację i zapraszam po kolejne filmy.